Empiku dostępny na empik.com i w salonach na terenie całej Polski. Na empik.com zdobądź nowości wydawnicze z rabatami do minus 50%. Jesteś klientem Empik Premium? Skorzystaj z darmowej dostawy oraz przyjdź do naszych salonów, w których czekają dodatkowe promocje. Chcesz więcej? Weź udział w kilkudziesięciu spotkaniach z autorami najważniejszych premier oraz wejdź na empik.com i sprawdź, jakie inne atrakcje dla Ciebie przygotowaliśmy. Na program zaprasza sponsor. Producent herbat marki Lipton. Drodzy Państwo, dzień dobry, dobry wieczór. Poprosiliśmy Was o to, abyście chwilę poczekali na to kolejne wyjątkowe spotkanie targów książki Empiku. Justyna Dżbik-Kluge, witajcie. Zapraszamy Was do świata doskonałej, intrygującej i bardzo inspirującej literatury i kłaniamy się Wam, i to w imieniu całej naszej ekipy, która przygotowuje dla Was targowe wydarzenia. Dzisiaj ze mną dwie doskonałe postaci tłumaczące nasze spotkanie. Z jednej strony, jak zawsze, w lewym dolnym rogu elegancki i uśmiechnięty szeroko Bernard Kinow, a po mojej prawicy na żółtej kanapie Empiku Ania Rosiak, nasza tłumaczka, która pomoże nam tradycyjnie z meandrami języka angielskiego. Powiedziałam, że dzisiaj bardzo inspirujące spotkanie i myślę, że będą Państwo popijali herbatę podczas tego spotkania. Warto pamiętać o konkursie, który trwa przez całe targi, o konkursie, w którym zachęcamy Was do tego, abyście pokazali nam na zdjęciach, jak oglądając spotkania targowe albo czytając książki już kupione w ramach targów książki Empiku, popijacie herbatę Lipton. Zdjęcia wysyłacie do nas na adres premiera@empik.com, a my nagradzamy 1000 zł. Taka jest wartość bonów, które wręczamy Państwu, a także nagrodę od Liptona za najciekawsze, najbardziej odjazdowe, najfajniejsze zdjęcia pokazujące, jak konsumujecie literaturę. Powiedziałam, że spotkanie będzie inspirujące, bo inaczej sobie nie wyobrażam rozmowy z takim człowiekiem. Pewnie go Państwo znają, ponieważ jego pierwsza książka, Shantaram, to nawet nie był bestseller, to cały czas jest bestseller. Książka, która sprzedała się w ponad 7 milionach egzemplarzy, przetłumaczona na 44 języki. Pisarz australijski, a podobno w Australii żyją najszczęśliwsi ludzie na świecie, o tym dzisiaj się będziemy mieli okazję przekonać, skazany na 20 lat za napady z bronią w ręku, uciekł z więzienia, stał się najbardziej poszukiwanym człowiekiem w Australii, ukrył się w Bombaju, tam pracował na ulicy, pomagał ludziom w slumsach, uzależnił się od heroiny, miał różnego rodzaju konszachty z mafią, a teraz idzie swoją duchową ścieżką. I o tym właśnie jest jego najnowsza książka, wydana przez wydawnictwo Marginesy, które też serdecznie pozdrawiamy. Książka Duchowa ścieżka, a więc The Spiritual Path. Panie i panowie, Gregory David Roberts prosto ze swojego jamajskiego studia do nas, do Warszawy dzisiaj dociera. Hello, Gregory, it's such a pleasure to have you with us. Hello, Jamaica. Hello, Christina. Hello, Anya. Hello, Poland. Blessings from Jamaica. Dzień dobry, cześć, witam wszystkich serdecznie prosto z Jamajki. To zacznijmy może od tej Jamajki, bo rozmawiałyśmy za nią o tym miejscu, w którym David się znajduje. To jest chyba jakieś wyjątkowe studio. So David, if I can begin with the place that you are now. This is your studio, this is your place where you write your books. So what are you doing with Bob Marley near you? Bob, always with me here, yes. We use this studio to create music. I record singers and musicians here. I write and compose my own music here. And I have another little studio on the side here for creating artwork and so on, in three-dimensional art and so on. So it's my creative space here. Tak, jesteśmy w studiu. Bob zawsze jest koło mnie, zawsze blisko. To jest studio, w którym tworzę muzykę, w którym nagrywają również inni artyści, ale ja tutaj komponuję i piszę swoje utwory. Mam też jeszcze jedno studio niedaleko, w którym z kolei tworzę sztukę, między innymi sztukę trójwymiarową, także to jest taka moja przestrzeń artystyczna. To ustalmy jeszcze, czy życzysz sobie, abyśmy mówili do Ciebie Gregory David, czy być może GDR. One more thing, at the very beginning, should I call you Gregory, or David, or Gregory David, or GDR? Which way of communicating would be the best? Or Bob, maybe I should say Bob. Yes, no, sure, Greg is fine, if that's okay with you. Tak, Greg is fine. Myślę, że jak zostaniemy przy Gregu, to będzie idealnie i najlepiej. Duchowa ścieżka, nowa powieść, o której za chwilę opowiemy, taki przewodnik trochę duchowy, taki poradnik, jak sobie poukładać życie, ale chciałabym
chciałabym wrócić na chwilę do książki Shantaram, która bez wątpienia była takim przełomem dla wielu ludzi, którzy po nią sięgnęli. Marcin Meller, który dzisiaj gościł na żółtej kanapie Empiku, napisał, że to jest taki książkowy święty gral i sądzę, że była ta książka dla Ciebie również przełomem. Czy spodziewałeś się tego, że ona odmieni życie tak wielu osób? We'll be of course discussing today your latest book, The Spiritual Path, but of course I would like to go back for a second to Shantaram because this book changed lives of many people, also here in Poland, and I was wondering what do you think about this book at the moment, now, after those years? How did it change your life? I think, great question, thank you. Nobody ever asked me how the book changed my life. They asked, how did you change your life to write the book, but not how did the book change your life? I'll let Anya translate that. Okej. To jest w ogóle znakomite pytanie, bardzo dziękuję, bo prawda jest taka, że ludzie zawsze mnie pytają, jak ja zmieniłem swoje życie, żeby napisać tę książkę, a nikt mnie nie zapytał wcześniej, jak ta książka zmieniła moje życie. The book changed my life dramatically in so many ways. Firstly, because you cannot imagine as a writer that people will communicate with you and say, this book changed my life and helped me in a difficult time. Ta książka zmieniła moje życie naprawdę drastycznie, można powiedzieć, i wywróciła je do góry nogami. Przede wszystkim dlatego, że jako pisarz tak naprawdę na początku nigdy nie wyobrażasz sobie, że właśnie ludzie będą pisać do ciebie i mówić ci takie rzeczy. Ta książka zmieniła moje osobiste życie i też wywróciła je do góry nogami. Secondly, the book introduced me to the world of publishers and writers from which I had excluded myself by being a criminal and being on the run and in prison. Finally, I was free to meet publishers and writers at festivals, and it was wonderful. Druga rzecz jest taka, że to jest taka książka, która była przepustką dla mnie do świata wydawców, pisarzy i pisarek, z którego niejako sam się wcześniej wykluczyłem, no, z racji swojej przeszłości kryminalnej, i to, że mogłem w końcu być na tych wszystkich festiwalach, poznać tych wszystkich ludzi, no, było fantastyczne i tylko możliwe dzięki Shantaram właśnie. Thirdly, it gave me the opportunity to meet literally thousands of readers at festivals and to sign books, to speak with them, to meet them, to listen to them, to look into their faces, and this was a wonderful experience as well, to meet so many readers. No, kolejna rzecz jest taka, że dzięki tej książce miałem szansę spotkać naprawdę tysiące, żeby nie powiedzieć dziesiątki tysięcy czytelników. Mogłem porozmawiać z nimi, spojrzeć im w oczy, spojrzeć na ich twarze i było to znakomite i fantastyczne dla mnie doświadczenie. Thank you, Anya. And finally, the book allowed me, it introduced me to so many people from Hollywood, from music industry, from theater, and so on. Opportunities to meet people, to learn from them, to become friends with many of them, which the book gave me, and not anything in my life before. No i wreszcie ta możliwość, którą dostałem, żeby poznać nieco świata Hollywood, świata kina, muzyki, całego show biznesu, nauczyć się bardzo wiele od ludzi, których tam poznałem, zaprzyjaźnić się z niektórymi z nich, no to jest coś, do czego wcześniej nie miałem absolutnie wstępu, a dzięki tej książce stało się możliwe. Thank you very much for this complete explanation. Jak Państwo widzą, nasz gość jest bardzo taką chętną do opowiadania postacią, więc jeśli Państwo się wstydzą na przykład o coś zapytać, proszę tego nie robić, proszę komentować i proszę swoje pytania umieszczać pod naszą transmisją. Swoją drogą, słuchając tego, co mówisz, mam wrażenie, że nie spodziewałeś się tego sukcesu, jaki osiągnęła książka Shantaram. So, listening to all you've just said, I think that you didn't predict this success, the success of Shantaram. You didn't think that it may happen like this? Quite true. I thought that it would have readers who loved it, but they would be a small number. Tak, So sorry for those 7 million. Tak, rzeczywiście masz rację. To znaczy, ja przypuszczałem, że czytelnikom ta książka może się spodobać, ale na pewno nie sądziłam, że będzie ich aż tylu.
Shantaram to jest taka piękna opowieść, w której pokazujesz swoje życie. Tak naprawdę ona jest inspirowana twoim bardzo skomplikowanym życiem. Zastanawiam się, kiedy już wszedłeś do tego świata literackiego, kiedy się rozkręciłeś. Kolejna twoja powieść to oczywiście Cień góry. Teraz mamy w dłoniach duchową ścieżkę. To dlaczego piszesz teraz? To znaczy, dlaczego dajesz nam swoją duchową ścieżkę i dlaczego powinniśmy podążyć nią razem z tobą? So just Shantaram, that was a story based on your life. It was actually a story inspired by all the situations that you've been into. Then we had your another book. Now we have the spiritual path. And I'm wondering, why are you writing now? You've sat like comfortably on this chair of writing, and now you are giving us your spiritual path. Why? The experience of going on the spiritual path was something I wanted to annotate, to remember with notation. So from the very beginning, when I took the decision to take the leap of faith and to begin on the spiritual path, I kept notes. To I can doświadczenie, continue from there. to doświadczenie, to doświadczenie tej duchowej ścieżki, o którym dzisiaj będziemy mówić, to było coś takiego, co od samego początku bardzo świadomie chciałam przejść z notatkami, dosłownie, to znaczy notując to, co mi się dzieje, dlatego też od samego początku właśnie zapisywałem te doświadczenia, te kroki, które po drodze mi się przytrafiały. I was blowing a shell, a conch shell, and I was attempting through the blowing of the shell to make contact with the spiritual, to make a contact with the spiritual. I jednym z etapów, jednym z elementów tej mojej ścieżki duchowej było to, że dmuchałem, chyba to jest dobre słowo, w muszlę, którą tutaj widzicie, i przez to próbowałem, to była moja próba nawiązania kontaktu z duchowością. So I blew the shell twice a day, every day, for 5 years, and every time I blew the shell, I made notes about the experience. I przez 5 lat dosłownie każdego dnia, 2 razy dziennie dmuchałem dołem, to jest to słowo, którego mi brakowało, w tę muszlę i za każdym razem, kiedy to robiłem, sporządzałem notatki tego, co się dzieje we mnie, kiedy to robię. And after those 5 years, when I read through the notes, I thought that I had something here that I could pass on to others who may be wanting to walk on the spiritual path consciously. So I began to write it in the little book. I po tych 5 latach, kiedy spojrzałem na te notatki, które sporządziłem, doszedłem do wniosku, że stworzyłem coś, co warte jest podania dalej. Warte jest tego, żeby się podzielić z innymi, którzy być może, tak jak ja, będą również chcieli wejść na tę ścieżkę duchową w bardzo świadomy sposób. No i w ten sposób pomyślałem, że stworzyłem materiał na taką małą książeczkę. Małą, ale bardzo pojemną. You say that's a little book, but it's full of inspirations and full of interesting things, not only about spiritual subjects, but also about science. We'll speak about that later, because I would like to concentrate for a second on this shell, on this concha that you've just showed us, and thank you for this showing. Drodzy Państwo, słowo o tej muszli, bo ludzie szukają swojej ścieżki duchowej na różne sposoby. Można medytować, można wędrować po lesie. Skąd pomysł na tę muszlę? Dlaczego ona dla Ciebie była takim przewodnikiem? I would like to ask you about this concha, because people are looking for their spiritual path in different ways. Some people just go to meditation, they meditate. Other people go to the forest, you know, to have some contact with nature. Why you've chosen this concha, this shell to, you know, find yourself inside? I watched my teacher blowing the conch shell. He blows 2 at the same time. It's impossible, but he does it. And I watched him for 5 years, 6 years, and never thought I would blow the shell. Then I had to go, I was returning to Australia to care for my parents, who were both dying at that time. They both had been diagnosed
with terminal cancer. So I went back to Australia. My teacher gave me the shell, and I too began to blow it. That's the first part. Przez 5 czy nawet 6 lat obserwowałem mojego nauczyciela duchowego, który robił dokładnie to, dmuchał w tę muszlę, tylko że on dmuchał w dwie w jednym momencie. To jest niemożliwe do zrobienia, ale on jednak to robił. I szczerze mówiąc, jak na niego patrzyłam, to nigdy nie przyszło mi do głowy, że ja kiedykolwiek będę to robił. Natomiast w którymś momencie mojego życia postanowiłam wrócić do Australii, zająć się swoimi rodzicami. Oni oboje wtedy zostali zdiagnozowani z końcowym stadium nowotworu i byli po prostu umierający, więc przyjechałam tam, żeby się nimi zająć i wtedy też zaczęła się moja przygoda z muszlą. So on the second part of that, the instrument itself, the conch, is tantric. It is not from the meditation tradition. It is from the physical, active tantric tradition. And in the tantric tradition, when you blow the shell, it should be everything you have, and the last breath, it should be exhausting. And it should be an act of giving everything you have to divine. A jeśli chodzi o samą muszlę, to o co zapytałaś, to jest instrument, który wywodzi się nie tyle z tradycji medytacyjnej, ale z tradycji tantrycznej, co oznacza, że to jest taki akt fizyczny niemalże. To znaczy w momencie, kiedy rzeczywiście zaczynamy dmuchać w nią, to ma być coś, co jest dla nas niemal wykańczające i chodzi o to, żeby dać z siebie absolutnie wszystko w tym oddechu, w tym dmuchaniu, wszystko oddać istocie boskiej. Should I give you a little song? Yes, that's exactly what I wanted to ask you, but I didn't know if I can. So please do this. Yes. Okej, to With all due posłuchajmy respect. teraz. Exactly. With all due respect to the audio technicians, I certainly don't want to. They've got headphones. I'm an audio guy myself. I don't want to blow anybody's. So I'll do it softly, okay? I hope it was okay. For Oh the my technician. gosh! It was just. Where have you taken all this breath? Where do you have all this breath? It was such a long time you've been doing this. Oh my gosh! Blessing, blessing. Tak, to było delikatne wykonanie, ponieważ Greg nie chciał tutaj za głośno tego robić, natomiast rzeczywiście to było imponujące i bardzo długie, chociaż on twierdzi, że można to dłużej robić. Swoją drogą to jest bardzo ciekawe, o czym powiedziałeś i na tym się skupię na chwilę. Wejście na duchową ścieżkę, ale przez pewne doświadczenie fizycznego wyczerpania. No, po tobie nie było widać, że ciebie to wyczerpuje, ale wyobrażam sobie, że nauczenie się tej sztuki dmuchania czy dęcia w muszle to jest naprawdę spore wyzwanie. It was very interesting what you've just said, that we are speaking about the spiritual path, but you are going on this path through the physical experience, through something very hard. Now I think it's not hard for you to use the concha shell, but it had to be previously, wasn't it? Indeed, and the journey itself continues to become more and more arduous, more and more, not difficult, but more and more strenuous on the body, because you keep developing and doing more and doing more. As you do it, it tells you what to do, how to do it. You start to blow it in the ocean, you stand in the river and you blow in the cold water, you go on the mountaintop, you go into the dark cave and blow and the bats come flying, and I'll stop there because it's so much fun you to translate. Tak, masz absolutnie rację, to znaczy ta podróż cała i przejście przez ścieżkę duchową, ona jest na początku trudna, ale potem tak naprawdę staje się nie tyle trudna, ile wyczerpująca fizycznie dla ciała, dlatego że
próbujesz robić to w coraz to nowych miejscach. Zaczynasz od normalnej sytuacji, potem tę muszlę zabierasz ze sobą, stoisz w oceanie, próbujesz w nią dąć, potem w zimnej wodzie, w zimnym strumieniu, na szczycie góry, nawet zdarzyło mi się to też robić w jaskini bardzo ciemnej, w której nagle zaczęły latać nade mną nietoperze, także to jest takie coś, że chcesz coraz bardziej i ciało to zdecydowanie odczuwa. I thought you wanted to add something because I'm still listening to I you would. to you playing. You would like to add something? Yes, I thought so. Please. One line. The question for us is: ask not what your God can give to you. Ask what you can give to your God, and every day ask yourself, what did I give to God today? For a tantric, we must give without asking. Ta filozofia, której ja hołduję, polega na tym, żeby nie pytać Boga o to, co On może zrobić dla Ciebie, tylko zapytaj siebie, co Ty możesz zrobić dla Boga i każdego dnia właśnie staraj się coś od siebie dać swojemu Bogowi. No właśnie, padło bardzo istotne słowo. W ogóle zauważą Państwo, że w tej książce jest wiele takich różnych słów kluczy. Będziemy te klucze wykorzystywać do otwierania różnych drzwi podczas tego spotkania. Jednym z takich słów jest na pewno słowo Bóg, które wydaje mi się, że w kontekście naszego kraju sporo znaczy. Na pewno dla wielu osób. Ciekawa jestem, jak nasz gość definiuje Boga. I think that in your latest book, The Spiritual Path, we have lots of key words. One of these key words is undoubtedly God, and I would like to, in Poland, God is quite important to many people, and I'm really wondering, what does it mean to you, God? How do you define the word God? And do you think that if we want to go to the spiritual path, we have to believe in God? Very good. The second part first. I think we were spiritual before there was any religion. We human beings are already 250, perhaps 300,000 years old, exactly as we are now. And religion is not so old. We were spiritual from the beginning, perhaps even more spiritual. Second part of your question. Może zacznę od drugiej części pytania. Jestem przekonany o tym, że ludzkość była duchowa i miała tę duchowość w sobie, zanim w ogóle pojawiły się jakiekolwiek religie jako takie, bo my jako ludzkość w takim kształcie jak teraz jesteśmy na Ziemi od 250, może 300 tysięcy lat, a religie nie są aż tak stare. Wydaje mi się, że wcześniej byliśmy może nawet bardziej duchowi niż w tej chwili. I have met people who are filled with religion but have no faith, and people who are filled with faith and have no religion. Na swojej drodze spotykałem zarówno osoby, które są przepełnione religijnością, ale brakiem wiary, jak i ludzi, którzy są bardzo wierzący, ale z religijnością nie mają nic wspólnego. No, to dosyć odważne, co mówisz. You have to be quite brave to say that. You know that. It's not political correctness. I think that it's self-evidently true to everybody that there are people who are fanatically religious and have no faith in the divine or even themselves, and people who have no religion but who are filled with faith in themselves, in others, and in something beyond. Cóż, no może tak, ale wydaje mi się to absolutnie oczywiste i myślę, że bardzo wiele osób, jeżeli nie wszyscy, wiedzą o tym, ponieważ wiemy o tym, że są ludzie wręcz fanatycznie religijni, którym naprawdę brak wiary, a są też tacy, którzy są przepełnieni wiarą w innych, w to, co poza tym, co jest w stanie objąć ludzki umysł, i te dwie grupy po prostu istnieją na świecie i każdy to chyba wie. A co z tą definicją Boga w takim razie? So how about your definition of God? And just as thank you, a final point, I think that the vast majority of people who follow a religion are very sincere. The vast, vast majority are very sincere. Whether it is Islam, Buddhism, Hinduism, Christianity in any of its many forms, Parsiism, whatever it is, the Zoroastrian faith, whatever it is, I've met people across the world and prayed with them,
and found sincerity in every religion. Jeszcze, jeżeli mogę, ostatnie zdanie na temat tego, o czym w tej chwili rozmawialiśmy. Jestem absolutnie przekonany i widziałem to na własne oczy, bo spotkałem naprawdę bardzo wiele osób w swoim życiu, że większość osób religijnych jest szczera w swoich uczuciach, jest szczera w swojej wierze. I mówię tutaj niezależnie od tego, czy rozmawiamy o wyznawcach islamu, judaizmu, chrześcijaństwa, czy o parsach, o wyznawcach jakiejkolwiek religii. Większość tych osób, jestem przekonany, jest, tak jak mówię, jest szczera i wierzy w to dokładnie, co mówi. Thank you. And when it comes to the definition of God, I don't know anything about God. No idea. It's God, this God, it's so big. I can't even stare at the sun for 10 minutes without going blind. How can I know the thing that made all the suns in all the universes in creation? How can I know this? I think it is so big, I don't even try. I just want to, whatever it is, I want to give my love to it, but I don't know what it is. I have no idea. A jeśli pytasz o definicję Boga, no cóż, nie mam absolutnie pojęcia. Myślę, że Bóg jest czymś tak wielkim, tak ogromnym. Nie jestem w stanie patrzeć na słońce przez nawet marne 10 minut i nie stracić wzroku przez ten czas, więc jak mogę tak naprawdę w ogóle wyobrażać sobie, kim jest, czy czym jest ktoś, kto stworzył wszystkie słońca na wszystkich planetach w całym naszym uniwersum. Nie próbuję nawet tego zrobić, nie próbuję tego zdefiniować. Mam wewnętrzną potrzebę oddania swojej miłości temu, czym jest Bóg, ale no, nawet nie próbuję zdefiniować tego. Tak patrzę i słucham tego, co mówisz i w jaki sposób mówisz i myślę sobie, że jesteś absolutnie najlepszą reklamą duchowej ścieżki, to znaczy wyglądasz na człowieka niesłychanie wdzięcznego, niesłychanie optymistycznego, takiego nastawionego dobrze do świata. Zastanawiam się, czy to jest właśnie dzięki Twojej duchowej praktyce i dzięki tej ścieżce, na którą teraz nas zabierasz swoją książką. You know, when I'm looking at you and I'm listening to what you are saying and the way you are saying, I think that you are the best advertisement of the spiritual path, because I think that you are a very open person and very, you know, joyful, and you have so much optimism in your eyes. And I was wondering, is that all thanks to your spiritual path and your practicing every day with the shell or with your place at home where you can go deep inside yourself? In many ways, yes. I think I've always been an optimistic person. It's helped me to survive many pessimistic situations. But the spiritual path, it does change your life in many ways. You look around and you see the pictures on the wall have changed, the things that you buy, the things you don't buy, the things you watch on television, the movies you watch will slowly change. Some things you just look and think, I don't want to see that anymore. This, I'm more interested in this or this. Changes like this occur all around your life continuously. Myślę, że do pewnego stopnia tak jest, natomiast ja zawsze byłem taką optymistyczną osobą i to jest zresztą coś, co bardzo pomogło mi przetrwać moje ciemniejsze czasy. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o tę ścieżkę duchową, to ona sprawia, że wszystko wokół nas się zmienia. Na pewno tak było w moim przypadku. W którymś momencie, nie wiem, obrazy czy zdjęcia, które wisiały w moim domu, to co kupowałem czy czego nie kupowałem, to co oglądałem w telewizji i co przestałam oglądać, to nagle się okazuje, że pewnych rzeczy nie chcesz już oglądać, nie chcesz iść wokół siebie, a potrzebne ci są inne. I to jest coś, co dzieje się właściwie cały czas, teraz też. Bardzo ciekawie piszesz w książce chociażby o tym, jak przeglądasz playlistę, muzykę, której słuchałeś przed swoją przemianą, czy przed swoimi duchowymi poszukiwaniami, a muzykę, która Cię teraz interesuje. Teksty, których słuchałeś kiedyś, były dołujące, były dramatyczne, były o smutnych emocjach, a teraz to zupełnie inaczej wygląda. It is very interesting what you are writing in the spiritual path about the music, about playlists with music, with songs that you've been listening to before your journey, and now that you used to listen to songs about sad things, sad emotions, and now it changed totally. Yes, and also a lot of rebel songs that I used to listen to, hardcore. When I was on my Harley Davidson riding across Europe or somewhere, I would be listening to hardcore rebel music. Over time, it changed to love and devotion.
Tak, rzeczywiście tak było. Do tego zestawu dorzuciłbym jeszcze takie piosenki pełne buntu. Pamiętam, że we wcześniejszych latach po prostu to była podstawa, zbuntowani, takie hardkorowe teksty, hardkorowe utwory. Natomiast z czasem to się zmieniło i w tej chwili szukam w muzyce raczej miłości i oddania. Zastanawiam się, czy droga, którą poszedłeś, to jest droga dla każdego. Czy jednak wymaga ona wyrzeczenia i przygotowania, czy pracy w trakcie, to o tym też porozmawiamy, ale może właśnie jakiegoś przygotowania przed obraniem takiej ścieżki. I'm wondering, is this spiritual path, your spiritual path, the path that you are showing to us, describing here, is for everybody, is for everyone, or should we be prepared in some way to, to understand that, to go through this trip, this journey? I think we are all on the spiritual path. And some of us are doing this knowingly, willingly, consciously, and some are simply on the path because they're a human being, and every human is on the spiritual path. I think that if you want to pursue a deeper connection to the spiritual, then it is a requirement from all of the great traditions throughout history that you go through various steps, that you prepare yourself. And that's basically clean yourself up, your ego, your vanity and your pride and things like this. And any enmity or bad feeling, clean this up if you want to go deeply on the path. If not, it's up to you what you do. You are on the path whether you know it. Jestem przekonany o tym, że wszyscy jesteśmy w trakcie czy na tej duchowej ścieżce, tylko że niektórzy z nas bardziej świadomie, bardziej głęboko w to wchodzą, a niektórzy po prostu dlatego, że jesteśmy istotami ludzkimi, a moim zdaniem każda istota ludzka po prostu kroczy swoją duchową ścieżką. Natomiast rzeczywiście, jeżeli jest tak, że chcemy poczuć jakąś głębszą więź z tym, czego szukamy, jeżeli chcemy właśnie zagłębić się bardziej, poczuć większe powiązania, to tak jest praktycznie ze wszystkim, że wymaga to od nas jednak przedsięwzięcia pewnych kroków, przygotowania się, oczyszczenia niejako tutaj w tym przypadku przede wszystkim z dumy i takiego pierwiastka próżności, który pewnie w nas siedzi i wtedy to nam pozwoli na osiągnięcie głębszego połączenia. Natomiast jeżeli nie, to jest decyzja każdego z nas indywidualna. Można też zostać na tym poziomie, na którym jesteśmy teraz. A na ile bycie na tej ścieżce coraz głębiej pomaga w przyjmowaniu tego, co daje życie? Wspomniałeś o tym, że pojechałeś zajmować się swoimi rodzicami, którzy byli chorzy, śmiertelnie chorzy. Bardzo wiele osób nie radzi sobie z tym, co się dzieje. Pandemia, wojny, których jesteśmy świadkami. Trudno jest się w tym odnaleźć. Czy bycie na tej ścieżce coraz dalej, coraz głębiej pomaga? I'm wondering how this being on the spiritual path deeper helps you conquering with everyday problems. You said that you had to go to your parents who were dying and you helped them. Now we are observing lots of horrible situations. We had pandemic, or we have pandemic, we have wars, and people just are lost in the reality. Can this help to find ourselves? I can't say that it would help another person. I can't say that. I hope that it would. I know that it helped me. And I hope that it would help another person, maybe so, but I can't really say that. What I can say is that from my experience, what I have learned is that the spiritual path is about being worthy. Whether it's good fortune or bad fortune, to be worthy of it. And everything that happens is a test of faith in a way. Every good thing is a test of your faith. Every bad thing is a test of your faith. And when you ask yourself, what should I do? You ask, am I worthy of this catastrophe? Can I rise to it? Can I help others around me? And so on, to be worthy of this. But can I let Anya translate that and then give a second part of that answer? Of course, thank you. Jeśli chodzi o to, czy to pomoże innym, no nie mogę tego stwierdzić z całą pewnością. Mam taką nadzieję oczywiście, natomiast z całą pewnością mogę stwierdzić, że to pomaga mnie i pomogło mnie. Moje doświadczenie jest takie, że chodzi tak naprawdę o te doświadczenia, czy o te rzeczy, które nam się przytrafiają w życiu. I należy zadać sobie pytanie, bez względu na to, czy spotyka nas coś dobrego, czy złego, czy jestem
w stanie sprostać temu, czy jestem też wart tego, co mi się przytrafia i pamiętajmy o tym, że każda rzecz w naszym życiu, czy dobre doświadczenie, czy złe, pozytywne, negatywne, jest tak naprawdę takim sprawdzianem dla naszej wiary i to jest taki sprawdzian, który te pytania należy sobie zadawać. Ja przynajmniej tak robię i mnie to pomaga. Thank you. My family lost my father and my mother in the same 6-month period. I know that at any time before in my life, this terrible shock, because remember, this happened before COVID, when many people lost their grandparents and their parents. This was before COVID. I lost 2 parents in 6 months, and it was agonizingly painful. Any time in my life before that, I would have started drinking alcohol. I would have self-medicated to get through the stress. Instead, because of the spiritual path, I knew that I had to be worthy of it. I had to be there for my family, to do the right thing. And I was so strong in it. For the first time in my life, I didn't run away from responsibility. I embraced it. And it's because of that spiritual path. Jeżeli chodzi o moich rodziców, o których wspomniałaś, to jest tak, że ja straciłam ich jeszcze przed pandemią COVID-a w odstępie 6 miesięcy. Najpierw odeszła mój ojciec, potem moja matka i to był szok dla mnie. Znaczy to po prostu to wywołało we mnie takie niedowierzanie, ale też ból, nie do zniesienia. I jestem absolutnie przekonany, że przed wkroczeniem na duchową ścieżkę, jeżeli to by wtedy mnie spotkało, na pewno uciekałbym albo w alkohol, albo w jakieś leki uspokajające, w coś, co uśmierzyłoby niejako sztucznie mój ból. A tymczasem ta ścieżka duchowa, na której jestem i na którą wszedłem jakiś czas temu, pozwoliła mi stawić czoła temu, to znaczy zmierzyć się z tą sytuacją, nie uciekać od niej. Pierwszy raz w życiu nie uciekłem od tak traumatycznego dla mnie wydarzenia, tylko byłem dla mojej rodziny, z moją rodziną i stawiłem temu czoła i zrobiłem to w taki, a nie inny sposób. Tę moc do tego czerpałem ze swojej ścieżki duchowej. Is that all? Would you like to add something? No, just one final note, if I may, referring to 2 questions back about this, the question of God again, to just go to a meta perspective, in a sense, and look at the religions. What we can see is that there are, among the many traditions, 2 big traditions, the masculine divine and the feminine divine, and that both exist throughout our history. I am for the feminine divine. My life is devoted to the mother of God. I am devoted to God's mom. I love the mother. So I love Jesus. He's my only historical hero. I love him. How can you not love him? What a guy. But my devotion is to his mother. Mother Maria is where my devotion is. I love her and I give devotion to. So in the tradition, I'm for the mother and many are for the father. Very nice. Anybody go where they want to go. Jeśli jeszcze mogę nawiązać do tego pytania o Boga, o którym już też rozmawialiśmy chwilę, jeżeli spojrzymy na to z takiej szerszej perspektywy, to jest wiele tradycji z tym związanych, natomiast są takie 2 główne, to znaczy mamy bóstwa bardziej męskie i kobiece, bardziej takie no właśnie związane z tą bardziej kobiecą stroną natury i ja jestem absolutnie wyznawcą właśnie takich bogini, można by powiedzieć. Jestem zdecydowanie po stronie matek boskich. Co prawda, absolutnie mogę wam powiedzieć, kocham Jezusa. Uważam, że to był naprawdę fantastyczny gość. Zresztą jak można go po prostu nie uwielbiać. Natomiast ja jestem związany duchowo zdecydowanie z tą kobiecą częścią. Maria to jest ktoś, kogo bardzo wyznaję, szanuję, ale wiem o tym, że są ludzie właśnie tacy, którzy wiążą się bardziej duchowo z tym męskim pierwiastkiem boskim.
Ale to musimy tutaj wspomnieć, że trafiłeś pod dobry adres, bo w Polsce kult maryjny jest również bardzo rozwinięty i myślę, że też Matka Polka, Matka Boska to jest coś, co się bardzo wiąże również z polską kulturą. So I think that you are in a very good place now and you are with very good audience because in Poland we also love Maria and we say Mother of God, and when we say about mothers in general we also refer to the God a bit, so everything is just fine here, I think. A good direction we have. We are looking in the same direction here, I think. Oh. Okay, but now I will change my way of asking you questions because I have to refer to the past. Drodzy Państwo, teraz słowo o przeszłości, bo no, nie oszukujmy się jednak, Greg ma bardzo bogatą przeszłość. Siedział w więzieniu, miał na koncie napady z bronią w ręku, miał różne konszakty z mafią, bardzo się zmienił. Zastanawiam się, na ile to, że jest na duchowej ścieżce, pozwala mu zrozumieć swoje czyny, swoje zachowania z przeszłości. I would like to refer to the past, but for a second, because let's face it, you were a very complicated person in the past. You were in the prison, you've done things, you had problems with law, and I'm wondering, are you able to understand yourself from those years thanks to the spiritual path? Can you think about yourself, I don't know, 20 years ago, 30 years ago, with the help of your understanding of life now? Yes, I was very fortunate at the end of my 10 years as a fugitive. I was recaptured and eventually I was returned to Australia, where I had escaped from prison, and I was returned to the same prison and did 2 years in solitary confinement. And this was the changing of my life. It was the turning point in my life. The first year of solitary confinement, I was moaning and complaining like anybody, I think. But the second year, when you already finished 1 year, you know what the next year is because you just finished one. And you look ahead and you realize, I am responsible for all the mess in my life and the harm I have caused to others. So I was very fortunate. I had 2 years in solitary confinement to help me to finally look inside myself and accept responsibility. Muszę przyznać, że miałem bardzo duże szczęście w tym, co się działo, ponieważ byłem w którymś momencie zbiegiem z więzienia i po kilku latach, po 10 latach tak właściwie swojej ucieczki z więzienia zostałem złapany ponownie, zesłany do Australii, osadzony w tym samym dokładnie więzieniu, z którego uciekłem i osadzony w odosobnieniu na 2 lata. I cóż, no przez pierwszy rok narzekałem, marudziłem i byłem nieszczęśliwy, jak chyba każdy byłby w takiej sytuacji. Natomiast kiedy nadszedł drugi rok tej odsiadki w odosobnieniu, to po pierwsze już tak naprawdę wiedziałem, co mnie czeka, bo pierwszy rok był za mną, a po drugie właściwie wtedy uświadomiłem sobie i przyjąłem do wiadomości, przyjąłem też odpowiedzialność za ten cały syf, mówiąc krótko, za ten cały ból, który spowodowałem innym, i wziąłem odpowiedzialność za to i dzisiaj jestem bardzo wdzięczny za ten czas, który wtedy dostałem, ponieważ wtedy spojrzałem w głąb siebie i uświadomiłem sobie dokładnie to podczas drugiego roku siedzenia w odosobnieniu. Napisałeś takie zdanie na początku książki, że to jest takie przesłanie trochę do ciebie młodszego. Dlaczego tak na to patrzysz? You write in the beginning of the book that the spiritual path is a book of spiritual matters that my younger self wanted desperately. That I think that it's a message to your younger self. What kind of message is this? Yes, in essence, to know yourself, know your strengths and your weaknesses, know them well. What am I good at? What am I not good at? What is my strength? What is my weakness in life? To rule yourself, to find a way to accept responsibility for consequences of action, and to control that aspect of yourself that it may be ruled by fear or desire, and then to be yourself, to be authentic and not play a role that anybody else wants to put on you. And lastly, sorry, I have 4 points here. And She'll manage. last one. Believe me, she'll manage. I know, she's fantastic. Yes, Thank you. So, fourthly,
become devoted. Whether it's devoted to someone in your family or a positive cause or a faith or the divine, become devoted in something. But first know yourself, rule yourself, be yourself, and be devoted. And in this is the essential message I did not receive as a young person. And I think this is the essential message in this book. Tak, to jest przesłanie dla mnie, młodszego, i w takim największym skrócie wzywam tam, czy mówię sobie, żeby też innym, znajdźcie swoje mocne i słabe strony, zobaczcie, w czym jesteście dobrzy, w czym nie jesteście dobrzy, ale też nauczcie się brać odpowiedzialność za czyny i za konsekwencje tych czynów. Kolejny krok to być sobą. Być autentycznym, nie granie roli, którą być może narzuca wam ktoś inny albo narzuca wam otoczenie. I kolejna rzecz to bycie oddanym. I tu mam na myśli bycie oddanym czy rodzinie, czy wierze, czy jakiemuś bóstwu. Znajdźcie coś, co sprawi, że oddacie się temu bardzo. I to są właśnie te kroki. Bycie autentycznym, nie granie niczego, bycie odpowiedzialnym, branie odpowiedzialności za swoje czyny i poświęcenie się czemuś, bycie oddanym jakiejś sprawie. Ja użyłam na początku takiego określenia, że to jest trudne, że bycie na tej duchowej ścieżce jest trudne. Myślę, że to jest pewne wyzwanie i chciałabym teraz skupić się na kilku słowach takich kluczowych, które tutaj padły. Padło słowo odpowiedzialność. To nie jest wygodne słowo. Przecież nie lubimy być odpowiedzialni, to jest obciążające w różnych sytuacjach. Używasz też często w książce słowa wyrzeczenie. To też nie są czasy, w których chcemy się czegoś wyrzekać, chcemy mieć więcej, czuć więcej. Jak sobie z tym poradziłeś? I would like to speak a bit about those keywords. You've just used another very important keyword. I mean this responsibility. It's not a comfortable word. It's not a nice thing to, feel responsible for something because it's tough. And there is another word. It's renunciation in your book. You speak about, renunciation in different situations, about living some sort of moments in your life. And this, we don't want to resign. We want to have more. We want to earn more. We want to have more emotions, know many people. How did you deal with that during your journey? Well, firstly, I was in a spiritual seclusion in order to not investigate, but to experience the spiritual in a real way. So I went into seclusion. And my friends and family knew that I was doing this. At the same time, for 2.5 years, we were looking after my parents and who were increasingly unwell. And so we were very close with them. Generally speaking, as I open my contact with people again, it's still relatively limited. I'm not the same sort of party person, perhaps, that I used to be in the past, and so on. So I'll let Anya translate that. Przede wszystkim na początku mojej drogi znalazłam się w odosobnieniu. Tylko tym razem sam je sobie wybrałem. To znaczy postanowiłem po prostu doświadczyć czegoś takiego po to właśnie, żeby zwrócić się ku ścieżce duchowej, ku tej duchowej warstwie. Moi przyjaciele, moja rodzina wiedzieli, że podejmę taką decyzję, a oprócz tego było też tak, że przez 2,5 roku opiekowałam się, tak jak już wspominałem, swoimi rodzicami, którzy czuli się coraz gorzej. Także byłem z nimi bardzo blisko, co też dawało mi jakieś poczucie duchowości. Ale muszę też dodać, że te kontakty z ludźmi, które odnowiłam potem, one nadal są trochę ograniczone. To na pewno już nie jestem takim imprezowiczem jak kiedyś. To już nie jestem ja. Thank you. And with regard to the first part of your question on renunciation, we all are required throughout our lives to renounce or leave behind certain things. We may move from this house to this house, from this country to this country, this job to this job. When we move from that job where we were very close with many people, we renounce, in a sense, without knowing it. We are renouncing when we move to the new job because we cannot keep the same amount of contact that we did before. We are doing this unknowingly, unconsciously, all the time. When you are on the spiritual path, you renounce something
consciously, where you consciously give it up rather than just a part of life. But we are all renouncing quite often in our lives. A jeśli chodzi o wyrzeczenie, o którym wspomniałaś, to prawda jest taka, że na różnych etapach naszego życia tak naprawdę te wyrzeczenia nas spotykają. To znaczy, jeżeli przeprowadzamy się z jednego miejsca do drugiego, czy z jednego mieszkania do drugiego, czy z kraju do kraju, czy nawet jeżeli zmieniamy pracę, to tak naprawdę w jakiś sposób wyrzekamy się na przykład trochę ludzi, którzy towarzyszyli nam w tej starej pracy, dlatego że nie mamy po prostu tyle czasu najnormalniej w świecie, żeby z nimi utrzymywać ten kontakt, więc niejako rezygnujemy, może nie do końca świadomie, z tego, co wcześniej mieliśmy. A w tej ścieżce duchowej chodzi o to, że podejmujemy naprawdę podobne decyzje, tylko że świadomie. Wyrzekamy się czegoś, rezygnujemy z czegoś, mając większą świadomość i tak naprawdę nasza decyzja na tym polega, a nie dzieje się to niejako poza nami. No właśnie, kiedy o tym mówisz, to muszę zapytać o to, czy ty jako taki rock'n'rollowiec kiedyś nie miałeś momentów niezgody na to, że jednak trzeba z czegoś zrezygnować w taki świadomy sposób, że jednak warto w sobie wytwarzać pokorę. To też nie jest taka cecha, która jest domeną wszystkich. Jak sobie radziłeś z takimi momentami buntu? So I just have to ask you about you being like a rock and roll person before that, like a party person before your spiritual change and thinking about everything and going to your spiritual path, because you had to have moments of disagreement. You had to feel, I don't agree with that. I don't want this humility. I don't like all the people. I don't want to go deeper. How did you deal with that? While walking the path, or when before in the social No, in the world? path, when you've decided to go on the path, not before, when you've decided to change something. No, I have to say, it has never been difficult. When I made the decision to take the leap of faith and to say, okay, I have been questioning all my life, but now, hello, I acknowledge you. Whatever you are there. I surrender the negative in myself, which is not required to know you. I give up the negative in myself. I surrender that, and I am devoted to you. Whether you want it or need it, I am. This is the leap of faith. And when I took this leap of faith, it gets easier every single day and better. Muszę przyznać, że nie. Kiedy już zdecydowałem się wkroczyć na tę duchową ścieżkę i naprawdę poszukać tej wiary, oddać się jej całkowicie, to nie było to nigdy trudne. To znaczy wcześniej było tak, że rzeczywiście kwestionowałem, kontestowałem absolutnie wszystko przez całe swoje życie, a potem stwierdziłem, wyrzekam się tego negatywnego siebie, oddaję się całkowicie Tobie, istoto, która jesteś tam, tu jestem cały i muszę przyznać, że jak się przyjmie takie spojrzenie, to naprawdę każdego dnia jest coraz łatwiej. Muszę uważać na moje pytanie, bo mam wrażenie, że jestem w stanie dosyć ładnie zdradzić moje nastawienie do wiary, czy moje nastawienie do tej duchowej ścieżki, które jest sceptyczne, więc będę się łapała za język. You know, Greg, I think I have to watch out for my questions because it's easy to show my attitude towards faith and towards the spiritual path because it may be the melody of my song, you know, that why you could just, how to surrender that. So let's go back to the spiritual path, to the book. Czytam tę książkę trochę tak, jakby nasz gość mówił, to jest moja ścieżka, zapraszam, chodźcie ze mną. Jaki jest pierwszy krok? So I think that I read this book, I understand this book as you telling us, hi, this is my spiritual path, if you want, you can follow me. What's the first step? Okay, I certainly would not want anyone or advise anybody to follow me. This is what I did, this is what I experienced. And you please do your own thing. I feel invited. I feel invited. I can say I feel invited. Oh, okay, I feel invited after the book. Thank you. I think if somebody is ready, there are two ways. One is that you have access to teachers, spiritual teachers who can help you if you have questions. The other is to be very simple, to be as my teacher says, like a child. And to do things innocently, to say, for example, you are divine, you're God, whatever you are beyond wanting, you are beyond needing, you invented them, you are beyond this, and you don't want anything, you don't need anything, but I am free, I have free will, you made a universe in which I am free,
So I am free to give you or not give you my love. And I give it to you freely. If it pleases you, fantastic. If not, I'll do better tomorrow, but I will never stop. And this is the essence. Jeśli chodzi o to zaproszenie, o którym wspominasz, to bardzo dziękuję. Cieszę się, że tak odbierasz tę książkę. Natomiast prawda jest taka, że ja nie mam takiego poczucia, żebym kogoś teraz miał prowadzić za rękę, nazwijmy to, czy pokazywać mu jakąś tą ścieżką. To jest ścieżka, którą ja przeszedłem. Uważam, że każdy powinien iść swoją. Jeżeli oczywiście tutaj to się mu podoba, to jak najbardziej. Natomiast myślę, że tak naprawdę są dwa sposoby na to, żeby trafić na swoją ścieżkę duchową. To znaczy, pierwsze to jest kontakt z nauczycielami duchowymi, z takimi przewodnikami duchowymi, a druga to jest takie podejście niewinnego dziecka, które jest otwarte na wszystko i mówi tak: Bóg czy boskość jest większa niż cokolwiek, co mamy na świecie, co umysł jest w stanie ogarnąć. To jest coś, co stworzyło tak naprawdę wszystko, na co patrzymy. Także to jest coś, co nie potrzebuje niczego, ale mogę mu wszystko dać. I generalnie jest tak, że mam wolną wolę, bo to dostałem i dlatego mogę dać mu swoją miłość, ofiarować. Jeżeli to jest coś, co spotka się z akceptacją, to bardzo się cieszę, a jeżeli nie, jutro postaram się bardziej, będę próbował dalej i każdego dnia będę starał się być lepszy w tym, co robię. No ja się bardzo cieszę, że Ty nam ofiarowujesz swój czas. Wiem, że on się powoli kończy, ale jeszcze dwie rzeczy. Jedna ode mnie, druga od Pani Ewy, która bardzo ciekawe pytanie dorzuciła do dyskusji. Czasami zakładamy, że możemy być albo na ścieżce wiary, albo duchowości, albo na ścieżce nauki. Czy jesteś w stanie połączyć te dwa światy? In the very beginning I would like to say thank you for you offering us your time, because I think it's very precious, and I would like to use just a second of your time. Two questions, one from me and the second one is from Eva. She just gave us quite an interesting question to you. We usually say that you can be, on the path of the spiritual path or the path of faith or on the path of science. Can you combine those things, faith and science, or spiritual stuff and science together? Does it go together or not? Yes, without question. The material world that we live in is ruled, so to speak, by Newtonian physics. But within this world is a quantum world, and quantum particles are ruled by quantum uncertainty. And so the rules of the material world break down in the quantum world and are very different. Scientists accept this without any problem, even though it defies logic and understanding. They accept it. If they also accept there is a third layer, and that is the spiritual dimension. And this too is different from the world in which we live of billiard balls and planets and Newtonian physics. It is a world like the quantum, where it too has different rules. It exists. So basically, I believe there is a science of the spiritual, and there is a spiritual understanding of science. Jak najbardziej. Świat materialny, w którym żyjemy, jest rządzony niejako, można by powiedzieć, przez fizykę newtonowską. Natomiast jest też świat rządzony przez fizykę kwantową i to są takie światy, naukowcy absolutnie to akceptują, nawet jeżeli to jest coś, co jest nie do końca zgodne z logiką. Oni też przyjmują do wiadomości jak najbardziej, że jest jeszcze trzeci wymiar, jest to wymiar duchowy. I ten wymiar duchowy jest wymiarem, który jest inny, rządzony innymi prawami niż planety czy świat materialny, w którym żyjemy. I myślę, że zdecydowanie jest takie naukowe pojęcie duchowości i tak samo duchowe podejście do nauki. To zgodnie z obietnicą pytanie od Pani Ewy. Pani Ewa się odwołuje do tego, o czym mówiliśmy na początku. Rozwój duchowy kojarzy się zazwyczaj z medytacją, milczeniem, wędrówką w głąb siebie do korzeni świadomości. Ty starałeś się uchwycić ten proces, notując swoje stany, analizując je poprzez język. Na ile te notatki określiły Twój rodzaj doświadczenia? So we have a question from Eva. She says that if we go to the spiritual path, we think about meditation, we think about living in silence and going deep inside ourselves. And you tried to note the situations that you've been feeling, the feelings that you've been witnessing. How did those notes
how did they refer or define your experience? How can you define them by the language? That's a very good point that is made by Eva, I'm guessing, but it's a very good point because the difference between science and the spiritual, among many differences, science is predicated on experiment that can be repeated. The spiritual is about experience that can never be repeated. Every experience is unique and it cannot be repeated, every spiritual experience. Two different ways of looking at the same kind of thing. So when we are describing an experience in words, we know that it is a poor translation of the mystical experience, so to speak. So the notes that I made were literally about what I felt or experienced or thought during the blowing of the shell. Immediately afterwards, I'd sit down and try to write what I had seen. And from this, I just pulled out those things which to me were the most significant and put them into the book. But this point is quite right. The spiritual defies the normal language that we would use, but so does the quantum. When we start talking about quantum particles, we use a completely different language. So it's like that. To bardzo dobra uwaga, bo rzeczywiście różnica jest taka, że nauka czy naukowe rzeczy to opierają się na eksperymentach, które można powtarzać, które są powtarzalne. Natomiast przeżycia duchowe, czy w ogóle taka warstwa duchowa opiera się na doświadczeniach, których nie da się powtórzyć, ponieważ każde doświadczenie jest inne. Dlatego też, kiedy opisujemy swoje doświadczenia słowami, to niejako wznosimy się na taki poziom mistycyzmu, takiego doświadczenia mistycznego. I ja w momencie, kiedy zapisywałam swoje rzeczy, a robiłam to zawsze, kiedy właśnie kończyłem dąć w muszle, zapisywałam, co czułem, jakie emocje mną kierowały, jakie miałem myśli i potem to, co uznałem za najważniejsze, zawarłem w książce, o której dzisiaj rozmawiamy. Natomiast rzeczywiście jest tak, że to duchowość niejako definiuje nasz język, a kiedy znowu zaczynamy mówić o tym świecie fizyki kwantowej i z tym związane, to znowu wkraczamy na inną warstwę, na inny poziom i językowy, i duchowy. Także no jest między tym różnica i ta uwaga jest bardzo cenna. To o jakiej książce porozmawiamy kolejnym razem? So what's the next book that we can discuss during our next interview? I'm looking forward to it. On a spiritual subject, that will be some time to come. On spiritual subject, that will be some time to come. But there are two little books. One is a collection of sayings from my teacher. I'm putting it together. He has some very funny and interesting ways of looking at the world. So, and I put a few in the book. So we're putting that together. I have 3 love stories coming out. Yes, there's my teacher in the Yes, book. I can show. Yeah, you have your teacher here. You have the picture of your teacher in the book. Yeah. Indeed. Love stories. Please continue. Yes, I have 3 short love stories about 2 lovers who are reincarnated, and each time they have to re-meet each other, rediscover each other, and overcome great difficulties. It's just pure escapism for people who like romance. There are 3 of those, which are coming out quite soon. There'll be an ebook and so on. And a lot more music. We have 4 new albums coming out in the next 2 months. We have a number of singles, collaborations, and so on, and some new artworks which will be on display toward the end of this year. So a lot of different work coming out. Jest tego całkiem sporo. Będzie na pewno nowa książka, też osadzona w świecie duchowości. Pracuję też nad zbiorem powiedzeń i mądrości mojego nauczyciela duchowego. On miał taki swój sposób patrzenia na świat. Ja próbuję zebrać to w jedno i podzielić się tym z innymi. Możecie również oczekiwać historii miłosnych. 3 krótkie historie miłosne. W każdej z nich pojawia się temat reinkarnacji. Zakochani, kochankowie
właśnie zyskują nowe życie i za każdym razem muszą borykać się z pewnymi trudnościami i przygodami. To będzie naprawdę coś, co ucieszy wszystkich, którzy uwielbiają uciekać w świat romansów. Jestem też w trakcie nagrywania albumów nowych, singli, ale też całych płyt. 4 nowe albumy ujrzą światło dzienne w najbliższych miesiącach, a oprócz tego pracuję też nad różnymi dziełami sztuki, które będę wystawiał, pokazywał światu, także dzieje się. Dziękując pięknie za to spotkanie, z całego serca życzę Ci, abyś nie tracił tej frajdy, którą ewidentnie masz w tych wszystkich przejawach twórczości, którą robisz. So thank you very much for this meeting and I would only like to wish you to keep enjoying doing all those things because I can see this joy in your eyes. Thank you. Thank you. Could I just say 2 quick things? Thank you very much for inviting me. It's been an absolute honor and pleasure. Thank you so much. Thank you both. And also, it's been such a pleasure to listen to this beautiful language. It's just been beautiful to listen to it. Thank you so much. I've enjoyed this immensely. Na koniec pozwólcie, że dodam, że było to niesamowicie miłe doświadczenie być tutaj z Wami. To była dla mnie wielka przyjemność, wielki zaszczyt i jednocześnie bardzo dziękuję za to, że mogłem przysłuchiwać się polskiemu, bo to jest język, który wydaje mi się ma piękną melodię i słuchało się tego super. You know, in Polish we have a word frajda. I don't know how to translate frajda. Enjoy. Enjoy. Or joy. Frajda. It's a Joy, very nice yes. word, frajda. So this was a frajda to meet you. Thank you very much again. Thank you. Thank you. Blessings and blessings, Ella. Drodzy Państwo, Gregory David Roberts i książka Duchowa ścieżka, przepiękna opowieść o tym, dlaczego warto wejść głębiej i dlaczego warto znaleźć w sobie taką siłę, jaką Gregory nam pokazał na początku tego spotkania, kiedy doł w tę magiczną muszlę. To skoro o magii mowa, to jeszcze mam i o takiej radości, o frajdzie mam dla Państwa, mam nadzieję, fajną informację. Czas na rozwiązanie naszego konkursu. Pokażemy Państwu zdjęcia, które zostają nagrodzone dziś. Zdjęcie pani Klaudii, która pokazała nam, jak popija herbatę Lipton, biorąc udział w targach książki Empiku. Jeżeli możemy, to bardzo chętnie chciałabym pokazać Państwu zdjęcie pani Klaudii. To jest pierwsza nagroda. O właśnie, pani Klaudia, można powiedzieć, spędza czas w towarzystwie czworonoga, więc to wcale nie muszą być zdjęcia, które pokazują tylko ludzi, mogą się pojawiać różni inni uczestnicy kulturalnych przyjemności. Drugie miejsce to jest pani Małgorzata, która teraz się przekonamy przepięknie, elegancko konsumuje literaturę w towarzystwie takiej porcelany. A trzecie miejsce to jest pan Piotr. I ciekawe, co robi pan Piotr. Pan Piotr postanowił postawić na sport, tak to nazwijmy, chociaż to taki dosyć, powiedziałabym, oryginalny sposób aktywności sportowej. Przypomnę, że nasz konkurs trwa codziennie. Mogą Państwo wysyłać swoje zdjęcia na adres premiera@empik.com. Do wygrania są bony o łącznej wartości 1000 zł do Empiku, ale również nagrody od Liptona. Za tę część dziękuję, ale tradycyjnie już zapraszam Państwa jeszcze do naszego ciemnego już całkiem, bo już wieczór za oknami studia pogodowego, aby opowiedzieć trochę o tym, co dziać się będzie jeszcze na targach w najbliższych dniach. Tradycyjnie na koniec kolejnego spotkania mamy dla Państwa naszą taką targową, literacką prognozę pogody. Jak Państwo być może wiedzą, ta noc zapowiada się gorąca również za oknami, burze, alert RCB o tym, że będzie gorąco i będzie gorąco również jeszcze dzisiaj, ponieważ o godzinie 22 dwie niesamowite pisarki, Kasia,
a powinnam powiedzieć K.A. Figaro, bo pod tym właśnie pseudonimem ukrywa się nasza gościni, i Katarzyna Maka, więc pierwsza w tej odsłonie targów, Noc gorących książek. Będziemy mówić o literaturze z pieprzykiem, o literaturze erotycznej, obyczajowej, więc koniecznie bądźcie z nami, bo będzie gorąco, burzowo i na pewno bardzo, bardzo przyjemnie, to mogę Wam zapewnić. Jutro natomiast zaczynamy o godzinie 14 spotkaniem z Justyną Suchecką. Książka Nie powiem Ci, że będzie dobrze. Będzie trochę wzruszeń, to będzie taka, no nie burza w szklance wody, ale myślę, że chusteczki się bardziej przydadzą niż parasole, bo będziemy na pewno opowiadać o bardzo ważnych momentach w życiu młodych ludzi, bo to właśnie do nich skierowana jest książka Justyny Sucheckiej. Ten gorąc z dzisiaj przeniesie się również na jutro na Instagram. Tam spotkania z Patrycją Strzałkowską i z Gabrielą Gargaś. Wcześniej jeszcze powędrujemy na chwilę do Skandynawii. Witam tradycyjnie, warto mieć sztormiak i kawałek parasola, ponieważ Karin Smirnow, absolutne odkrycie literatury skandynawskiej, ona zagości na targach książki Empiku ze swoją najnowszą książką Pojechałam do brata na południe. No i na koniec wspaniały Wincent Fałsewerski z nową powieścią Plac Senacki 6 PM. Co się będzie działo w tej historii? Na pewno prawdziwa burza i na pewno prawdziwe wichry mogą tam zawładnąć bohaterami i bohaterkami, więc bądźcie Państwo z nami. A na deser, no dziewczyny, które ja mogę właściwie umiejscowić w każdej części Polski, bo o tym, jak się starzeć bez godności, można się dowiedzieć i pewnie nad morzem, i w górach, i na Śląsku, i na Dolnym Śląsku. Magdalena Grzebałkowska i Ewa Winnicka, więc Kobiety Petardy o godzinie 20 w rozmowie z Agnieszką Szydłowską. Bądźcie koniecznie z nami na kolejnych targowych spotkaniach. Spokojnego, choć pewnie burzowego wieczoru i do zobaczenia o 22. Na program zaprosił sponsor. Producent herbat marki Lipton. Odwiedź targi książki Empiku dostępne na empik.com i w salonach na terenie całej Polski. Na empik.com zdobądź nowości wydawnicze z rabatami do minus 50%. Jesteś klientem Empik Premium? Skorzystaj z darmowej dostawy oraz przyjdź do naszych salonów, w których czekają dodatkowe promocje. Chcesz więcej? Weź udział w kilkudziesięciu spotkaniach z autorami najważniejszych premier oraz wejdź na empik.com i sprawdź, jakie inne atrakcje dla Ciebie przygotowaliśmy.